Cześć, witam Cię w pierwszym odcinku na kanale Inwestycje i Technologie. Dwa główne cele tego projektu to promowanie świadomych inwestycji na rynkach kapitałowych oraz budowanie wiedzy na temat najnowszych technologii. Zaczynamy! Najpopularniejszym miejscem trzymania oszczędności przez Polaków jest bankowa skarpeta. Jest to dobre zwłaszcza dla banków, które zarabiają na pożyczaniu naszych pieniędzy. Jeśli jednak chcemy walczyć z inflacją i pomnażać swój prywatny majątek, warto dać szansę rynkom kapitałowym. W tym materiale przyjrzymy się, w jakie aktywa finansowe inwestują polscy politycy. Czy warto ich naśladować inwestycyjnie, a może wręcz odwrotnie, ostrożnie podchodzić do analizy ich aktywności na rynkach kapitałowych. Z narażeniem zdrowia przeanalizowałem oświadczenia majątkowe wszystkich posłów i posłanek. Na warsztat wezmę akcje, fundusze, obligacje i kryptowaluty. Zacznijmy zatem od akcji. Z 460 posłów i posłanek w Sejmie na tę klasę aktywów zdecydowały się 34 osoby. To 7% sejmowiczów. Wybierają oni najczęściej inwestycje na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Tylko 4 osoby zdecydowały się wejść w akcje na rynku amerykańskim oraz po jednej na giełdzie w Londynie i Paryżu. Wśród spółek, których aukcjonariuszami są posłowie i posłanki, królują spółki Skarbu Państwa. Najczęściej w portfelach ląduje Orlen, PKO SA, KGHM i Tauron, a ze spółek prywatnych CD Projekt oraz Allegro. Z mniej oczywistych inwestycji posłowie i posłanki posiadają również niewielkie pakiety w spółkach biotechnologicznych i w mniejszych graczach z sektora gamingowego. Wartość całkowita wszystkich akcji sejmowiczów to 5,4 miliona złotych. A teraz trochę statystyki. Jeśli chodzi o wartość portfela, rekordzista to Sławomir Ćwik z partii Polska 2050. Posiada akcje o wartości 3 milionów złotych, w tym żadnej akcji spółki Skarbu Państwa. Znakomitą większość tej sumy stanowią akcje grupy Private Equity MCI Capital. Sylwester Tułajew z PiS-u to z kolei rekordzista, jeśli chodzi o podmioty z większościowym udziałem państwa. Posiada on akcje KGHM o wartości 200 tysięcy złotych. Posłowie i posłanki, którzy zdecydowali się wejść z kapitałem na rynek akcji, mają zazwyczaj jedną spółkę. Tylko 7 osób na 460 zasiadających w Sejmie ma udziały w więcej niż jednej firmie. Najwięcej spółek w portfelu, powyżej 10, posiada Adam Szłapka z Platformy Obywatelskiej. Następny przystanek – obligacje. Zarówno wartościowo, ale również jeśli chodzi o liczbę osób inwestujących, obligacje są aktywem popularniejszym od akcji. 8% sejmowych prawodawców posiada obligację na kwotę ponad 17 milionów złotych. W portfelach przeważają obligacje Skarbu Państwa, ale mamy również przypadki obligacji samorządowych oraz korporacyjnych. Jeśli chodzi o tę klasę aktywów, liderem tabeli jest Mateusz Morawiecki, który zainwestował w obligacje 4 miliony złotych. Drugie miejsce z kwotą 3,2 miliona złotych zajmuje Katarzyna Lubnauer. Podium zamyka Artur Łącki z Platformy Obywatelskiej, który zgromadził obligacje na kwotę 2 milionów złotych. Przejdźmy teraz do funduszy inwestycyjnych, które są niekwestionowanym liderem naszego zestawienia, jeśli chodzi o lokowanie kapitału. Aż 75 osób, to jest 16% sejmowiczów, zdecydowało się na ten ruch. Całościowa kwota zainwestowana jest jednak odrobinę niższa od pozycji na obligacje, bo wynosi 16 milionów złotych. Za zdecydowaną większość tej sumy odpowiada Platforma Obywatelska. Jarosław Wałęsa zgromadził w funduszach 7 milionów złotych, Katarzyna Lubnauer 1,7 miliona, a Andrzej Domański 1,3 miliona złotych. Dla uproszczenia i ze względu na niepełne dane, do kategorii funduszy inwestycyjnych zaliczam również PPK, PPE oraz konta IKE i IGZE. Zarządzane są one przez podmioty trzecie inwestujące w jednostki funduszy. Nie spotkałem się z sytuacją w oświadczeniu majątkowym mówiącą, że instrumenty finansowe IKE i IGZE są aktywnie zarządzane przez posła lub posłankę. Przyjrzyjmy się teraz bliżej statystykom indywidualnych kont emerytalnych oraz systemów oszczędzania, jakimi są PPK i PPE. Pośród naszych sejmowiczów 24 osoby posiadają konto IGZE, 15 IKE, 20 osób plany PPK, a 3 osoby PPE. Z udostępnionych danych wartość wszystkich sejmowych kont IGZE to 700 tysięcy złotych, a kont IKE 580 tysięcy. Tylko 2 osoby mają jednocześnie oba konta emerytalne oraz PPK lub PPE.
Na koniec zostawiłem najbardziej ryzykowną w moim mniemaniu spośród omawianych klasą aktywów, czyli kryptowaluty. Obecnie w Sejmie zasiadają 4 osoby, które posiadają bitcoina na łączną kwotę prawie 13,5 miliona złotych. Prym wiedzie tu szczególnie jeden z posłów, Sławomir Mencen z Konfederacji, z 33 bitcoinami w portfelu o wartości ponad 11 milionów złotych. Przejdźmy teraz do wniosków, które można wyciągnąć z analizy naszych danych. Liczba inwestorów i inwestorek w Sejmie jest wyższa niż w ogólnej populacji. Dotyczy to zarówno akcji, obligacji, jak i funduszy inwestycyjnych. Szczególnie rzuca się to w oczy w przypadku funduszy, w które inwestuje 16% sejmowiczów versus 6% obywateli. Czy w związku z tym może przekładać się to na lepszą jakość stanowionego prawa, zwłaszcza tego związanego z finansami i inwestycjami? Chciałbym w to wierzyć. Skoro dość duży odsetek polityków inwestuje w aktywa finansowe, powinno im zależeć na prawie sprzyjającym inwestorom. Wciąż czekamy jednak chociażby na szczegóły projektu ograniczenia podatku Belki. Byłby to na pewno krok w dobrą stronę. Najpopularniejsze aktywa finansowe w Sejmie według kolejności to jednostki funduszy inwestycyjnych, obligacje, akcje i na samym końcu kryptowaluty. Sejmowicze chętnie przekazują środki do aktywnie zarządzanych funduszy, natomiast bardzo mało jest inwestycji w instrumenty pasywnego inwestowania, takie jak ETF-y. Aktywa fizyczne, jak nieruchomości, nie były obiektem mojej analizy, ale warto podkreślić, że niemal 20% sejmowiczów czerpie dochody z wynajmu mieszkań, a rekordzista posiada 11 lokali na wynajem. Kolejny wniosek dotyczy partii politycznych. Czy jest jakaś partia, która wyróżnia się pod kątem aktywności inwestycyjnej swoich posłów i posłanek? Patrząc na wykres, wyraźnie widać, że wśród sejmowiczów z Konfederacji jest największy odsetek inwestujących w akcje i kryptowaluty. Mają oni też solidny wynik w obligacjach. Czy oznacza to, że wiedza i świadomość tych osób na temat rynków finansowych jest większa niż wśród innych partii? Niekoniecznie. Na pewno osoby z tej partii mają większą tolerancję na ryzyko. Partia Razem, podobnie jak Republikanie, nie znaleźli się w zestawieniu, ponieważ ich sejmowi przedstawiciele nie posiadają żadnej z omawianych klas aktywów. Polska 2050, PiS i Koalicja Obywatelska mają zbliżone wyniki. Kolejnym punktem podsumowania może być niska skłonność do dywersyfikacji. Nasi posłowie i posłanki nie są skorzy do eksperymentowania. Inwestując w daną grupę aktywów, starają się jej trzymać, nie robić wycieczek krajoznawczych. Jedynie 3 osoby na 460 zasiadających w Sejmie posiadają jednocześnie akcje, obligacje oraz fundusze inwestycyjne. Ostatni wniosek dotyczy systemu emerytalnego. 8% sejmowiczów korzysta z dobrodziejstw rachunków IKE i IKZE. Inwestują pieniądze na emeryturę i korzystają z ulg podatkowych z tym związanych. Czy to dobrze? Świetnie. Czy może nas ten fakt jako obywateli uchronić przed zmianami prawnymi, które negatywnie wpłyną na długoterminowe systemy oszczędzania? Nie do końca. Patrząc na historię OFE, system emerytalny poddawany jest niekiedy terapiom szokowym. Pieniądze w IKE i IKZE są prywatne i dziedziczone. Będę wierzył w to jeszcze bardziej, gdy zamiast 8% 80% zasiadających w Sejmie będzie miało właśnie te instrumenty finansowe. Jeśli tu dotrwałaś i nie jesteś moją żoną, wielkie dzięki. Lajki, szerki i subskrypki na pewno się nie zmarnują. Do zobaczenia w kolejnym materiale.